No hej, dzisiaj bez zbędnego gadania zabieramy Was do województwa dolnośląskiego. Miłego oglądania. Ta dziwna konstrukcja przy drodze to przedwojenna niemiecka latarnia lotnicza Lufthansa, wytyczająca szlak Berlin-Gliwice. Linia musiała cieszyć się bardzo dużą popularnością, bo firma w 1926 roku zdecydowała się uruchomić także loty nocne. Radiolokacja była w tym czasie dopiero na początkowym etapie rozwoju i elektroniczne pomoce nawigacyjne były pilotom niedostępne. Wybudowano zatem sieć latarni lotniczych, które były ustawione w linii prostej co 25-30 km. Zapalane były w nocy o odpowiedniej porze. Świecąc w różnych kolorach i błyskając, wyznaczały świetlny szlak, by piloci nie zgubili się w ciemnościach. Na szczyt wzgórza, na którym w 1680 roku wybudowano kaplicę, wiodą 132 stopnie. Kaplica powstała w XVIII wieku jako wotum po epidemii dżumy. Według legendy grupka dzieci chodziła modlić się na to wzgórze o ochronę przed zarazą i epidemia rzeczywiście ominęła miasto. Przed budynkiem znajduje się nagrobek rodziny Friese z datą 1685 w formie groty, z ułożoną na katafalku postacią kobiecą. W 1704 roku do kaplicy dobudowano dom strażnika, czyli pustelnię. Na płaskim szczycie zmieścił się jeszcze ogródek pustelnika. Ostatni pustelnik podobno bardzo lubił wino. Spał w najlepsze, gdy w 1945 roku sowieccy żołnierze chcieli wejść do kaplicy. Wojskowi przyzwyczajeni byli do widoku śmierci, ale kiedy na miejscu zobaczyli mężczyznę leżącego w trumnie, który nagle ożył,
dokonali bohaterskiego przegrupowania i szybciutko opuścili wzgórze, gubiąc części umundurowania. Po poszukiwaniu atrakcji na świeżym powietrzu udaliśmy się aż na granicę województw i dotknęliśmy prawdziwej, przedwojennej i wojennej historii. Na tym terenie przebiega bowiem nie tylko granica między Dolnym Śląskiem a Wielkopolską, ale też historyczna sprzed 1939 roku między Polską a III Rzeszą. Szlaban graniczny z lat 1920-1939 stoi w miejscu dawnego przejścia polsko-niemieckiego. Dzisiejsza granica między województwem dolnośląskim a wielkopolskim niemal pokrywa się z tą z 1939 roku między Polską a III Rzeszą. W tym oto budynku świetlicy wiejskiej w Baranowicach mieściła się kiedyś siedziba Straży Granicznej.
I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.